Serwer Need for Speed San Andreas skrywa potężną ilość ciekawych aut, zarówno unikalnych malowań, które są inspirowane na te z prawdziwego życia, oraz przeróżnych gier typu Street Racing Syndicate. Na serwerze były też pojazdy, którymi mogliśmy pojeździć przez krótki okres czasu. W tym filmie przedstawię Wam wszystkie malowania aut z serii wyzwań, zmieniły się przez kilka lat, oraz skąd twórcy czerpali inspiracje związane z malowaniami. Przed rozpoczęciem omawiania tych malowań zachęcam Was do zostawienia subskrypcji i łapki w górę, ponieważ poświęciłem sporo czasu tworząc ten materiał. Nie ukrywam, że w przyszłości chciałbym tworzyć więcej projektów. Po pierwsze, są one ciekawsze do oglądania, a po drugie, nikt jeszcze nie zajął się tym tematem. Więc zacznijmy od serii wyzwań. Jest to pierwsza seria wyzwań składająca się z 3 prób: sprint, drift i czasówki. Pierwsze wyzwanie jedziemy primo z standardowymi zderzakami, progami i malowaniem pandem. Nie znalazłem inspiracji z prawdziwego życia, malowanie jest proste. Następnym wyzwaniem jest driftowanie futo. Zarówno jak primo, nie znalazłem tutaj też inspiracji z prawdziwego życia. Malowanie to jest minimalistyczne, twórcy dodali naklejki Castrol, IKEA Formula. Dach jest w kolorze czarnym i został pociągnięty kształt od dokładki w przednim zderzaku do klamek w drzwiach. Ostatnim wyzwaniem jest czasówka Sentinelem. Te zderzaki, żaluzje na tylnej szybie i zamontowany spoiler bardzo mi przypominają Sentinela XS z Grand Theft Auto Vice City i Vice City Stories. Racja, to nie jest wierna replika, ponieważ brakuje tutaj podwójnego tłumika. Sentinel XS posiada agresywniejszy wlot powietrza na masę i nie posiada halogenu. Ciekawostką jest to, że Sentinel ten w wyzwaniu został w pewnym czasie zastąpiony. Pierwotnie był tutaj Sentinel z innym malowaniem, którego możecie obejrzeć u Hello My Name'a. Hello pojawi się jeszcze wiele razy w tym filmie, więc gorąco Cię pozdrawiam. W następnych wyzwaniach przejedziemy się Emperorem, Cadroną i Dukesem. Emperor z tego wyzwania jest wzorowany na prawdziwym aucie Nissanie Seviro A31. Może to nie jest idealne odwzorowanie, ale sporo elementów mają podobnych. Znaczek na klapie bagażnika i czarna dokładka i czarne plastiki dookoła karoserii. Co ciekawe, ten pojazd tak samo jak Sentinel przeszedł kluczowe zmiany w pewnym okresie. Po raz kolejny, dzięki Hello możemy te zmiany zobaczyć. Malowanie te posiadało mniej detali, nie było niestandardowych zderzaków i progów, a maska miała wloty i była czarna. Jeśli chodzi o Cadronę, jest ona wzorowana na Fordzie Mustangu Fox Body. Cadrona nie ma malowania, więc dużo o niej nie opowiem. Ostatnim wyzwaniem w tym secie jest ukończenie sprintu na mojej ulubionej mapie Escape from San Andreas. Dukesem, który inspirowany jest na Dodge'u Chargerze z szybkich i wściekłych, posiada on ten sam kolor nadwozia i wlot na masce. Trzecia seria prób posiada 2 czasówki i drift. W pierwszej czasówce prowadzimy Vincentem, który ma malowanie bardzo kojarzące się z malowaniami BMW. Niebieski, granatowy i czerwony pasek poprowadzony przez samochód. Udało mi się znaleźć dość podobną replikę tego malowania w grze Rush Rally 3. Oczywiście, tak jak można zauważyć, to nie jest wierna replika, gdyż autor bądź autorzy tego malowania dodali od siebie naklejki takie jak Red Bull, BBS, Yokohama itd. Niemniej jednak samochody są dość podobne do siebie. Następnym autem występującym w tym secie jest Uranus, który zgadliście wzorowany jest oczywiście na Toyocie A86 Trueno z Initial D. Myślę, że więcej nie powiem Wam o tym malowaniu, jest ono tak popularne, że każdy prawdopodobnie je zna. Co ciekawe, to nie ostatni raz, kiedy pojawia się słynne malowanie z anime. Ostatnim samochodem jest Banshee, które mogę sobie rękę uciąć, że w jakiejś grze widziałem takie malowanie. Po wielu próbach odnalezienia źródła tego malowania nic ciekawego nie znalazłem. Update. Odnalazłem te malowania. Jest to oczywiście design z szybkich i wściekłych Tokyo Drift, a konkretnie tego wkurzającego gościa, co był w ekipie DK'a. Jest to 4. seria prób, w której przetestujemy Elegy, Jestera i Eurosa. Pierwsze wyzwanie to drift. Szczerze powiedziawszy, bardzo mi się to malowanie podoba. Jest minimalistyczne, bardzo pasują ze sobą kolory. Czarny z pomarańczowym graffiti i białe wstawki takie jak sponsorzy czy numer auta. Szukałem cały internet, ale nic ciekawego nie mogę znaleźć o tym malowaniu. Wydaje mi się, że twórca tego malowania nie wzorował się na żadnym projekcie z prawdziwego życia. Ciekawostka jest taka, że to malowanie zostało zmienione, ponieważ pierwotnie te Elegy było koloru niebieskiego i miało maskę z włókna węglowego. Aktualnie malowanie jest o wiele lepsze. Myślę, że następnego malowania nie muszę przedstawiać, każdy go raczej zna. Oczywiście jest to malowanie super z pierwszej części, szybkich i wściekłych.
które też pewnego czasu zostało zmienione. Z najbardziej widocznych różnic to inna maska, inny kolor felg, aktualne są szare, starsze malowanie miało białe felgi oraz teraz spoiler jest z włókna węglowego. Ostatnie wyzwanie przejedziemy Eurosem. Tak samo jak Elegy, nic nie znalazłem potwierdzającego, że to malowanie występowało na jakimś projekcie z prawdziwego życia. Intryguje mnie dodanie do tego auta opon typowo rajdowych. Może pierwotnie mieliśmy mieć próbę na szutrze niż na warunkach drogowych. Piąta seria prób jest poświęcona Moonbeamowi. Moja opinia o tym pojeździe jest taka, iż on totalnie nie pasuje do klimatu serwera, bardzo zwlekałem z maksowaniem go. Moonbeam dobry jest w driftach, to muszę naprawdę przyznać. Wracając do serii prób, pierwsze malowanie w wyzwaniu dość bardzo nawiązuje do malowań, jakie Toyota stosowała do swoich aut wyścigowych bądź rajdowych. Drugie i trzecie wyzwanie połączę ze sobą, ponieważ te malowania mogliście wcześniej widzieć w zapowiedziu tej aktualizacji na stronie Need for Speed San Andreas. Malowania te są przedstawione koło siebie. Bardzo fajny detal, który mogliście przeoczyć. To nie będzie ostatni raz, gdy malowanie użyte w serii prób znajdowało się wcześniej jako zapowiedź aktualizacji. Szósta seria prób jest szalona. Przyznam, że próbowałem ukończyć pierwsze wyzwanie wielokrotnie, ale A-Type mnie ostatecznie pokonał. Tak, w tej serii prób przejedziemy się tragicznym A-Type'em, Mambą i Bulletem. Malowanie A-Type'a jest wzorowane na Bugatti Type 35C z charakterystyczną szybą czułową. Największa różnica pomiędzy Bugatti a A-Type to oczywiście poprowadzona rura wydechowa. O Mambie niestety nie powiem za dużo, jest to malowanie typowo generyczne, myślę, że jest to własna twórczość, autor na niczym się nie wzorował. Bullet z kolei jest ciekawszy, malowanie bardzo przypominające typowe rajdówki z lat 90. Zostały tutaj dodane dodatki typowo do jazdy na szutrze, takie jak dodatkowe lampy czy opony na szutr. Dziwnie jest widzieć Bulleta zrobionego pod rajd, ale pamiętajmy, że w rajdach występowały takie marki jak Porsche czy Mercedes, więc Bullet jako rajdówka czemu nie? Jeśli chodzi o inspirację tego malowania, to nic ciekawego nie znalazłem. W tej serii prób przejedziemy się tym samym pojazdem, jakim jest ZR130. Nic ciekawego nie znalazłem o tych malowaniach, więc podejrzewam, że to jest czysta wyobraźnia twórców. Pierwsze wyzwanie to drift, a następnie to sprint. Pierwsza ZR-ka posiada charakterystyczny bodykit Rocket Bunny, a następna ZR-ka imituje wersję wyścigową. Argumentem za tym stoją numery auta i parę sponsorów naklejonych na drzwiach i na błotnikach auta. Przyznam się szczerze, że nie ukończyłem pierwszego wyzwania tutaj. Starałem się jak najszybciej przejechać ten odcinek trasy, driftując jednocześnie, ale brakowało mi ciągle 20-30 punktów. Wracając, w tej serii prób zmierzymy się ze słynnym wyzwaniem Buffalo, Flashem i prawdopodobnie najtrudniejszym wyzwaniem na serwerze, okrążenie w wykonaniu Fortune. Tak jak w przypadku ZR-ki, przeszukałem internet i nic ciekawego nie znalazłem, czy te malowania z tej serii prób były nawiązywane do malowań z prawdziwego życia. Zero wyników. Dziewiąta seria prób przedstawia nam bardzo ciekawe malowania. Pierwsze wyzwanie przejdziemy Kurumą, której przód jest bardzo podobny do Audi A6 C6. Dlaczego tak myślę? Spójrzcie na grill i umiejscowienie tablicy rejestracyjnej. Myślę, że to nie przypadek. Niestety tył auta już mało przypomina Audi. W następnym wyzwaniu wypróbujemy Beamera na szutrze. Popatrzcie na te malowanie. Zgadza się. Jest to malowanie Mitsubishi Evo 5, która startowała w WRC. Małym, ale za to ciekawym detalem jest tutaj tylna tablica rejestracyjna NFSSA. W tym wyzwaniu walczymy o felgi Rotiform, przez co każde auto tutaj posiada tego sponsora naklejonego na karoserię. W pierwszym wyzwaniu będziemy driftować Elegy, które nawiązuje do malowania Driftworks, który był na Nissanie Sylvii S15. Charakterystyczne wstawki takie jak biały przedni i tylny zderzak mogą być w nawiązaniu do tego malowania. Więc mamy tutaj ciekawe zjawisko. Według mnie autor wzorował się na dwóch malowaniach i połączył je ze sobą. Następne dwa wyzwania nie mają tak bogatej historii jak Elegy. Sultan praktycznie nie ma malowania, jedynie posiada sponsorów na drzwiach. Club z kolei ma paski w różnych kolorach, które mogą symbolizować retro malowanie, lecz jakie dokładne, to niestety nie znalazłem. W 11 serii prób zmierzymy się z Monroe, Clubem i Plistą Compact. Powiem Wam, iż nie znalazłem żadnych inspiracji z prawdziwego życia.
zastosowanych malowań na autach w tej serii prób. Monroe stylizowany jest na wyścigówkę z lat 60., Glab to miks rajdówki i wyścigówki. Rajdówki przez dodatkowe światła na przednim zderzaku, wyścigówki przez uliczne malowanie, płomienie, sponsorzy itd. Vista Compact z kolei posiada ogromną ilość sponsorów, praktycznie na każdym elemencie nadwozia mamy sponsorów. Kolejna seria prób jest poświęcona Elegy, jeden z najlepszych aut do tuningu wizualnego na serwerze. Zaczynając od pierwszego wyzwania, malowanie to jest wzorowane na malowaniu Nissan Skyline z gry Street Racing Syndicate. W prologu prowadzimy tym Skyline'em. W porównaniu do Need for Speed San Andreas i Street Racing Syndicate, oba auta są bardzo podobne do siebie. Wiadomo, brakuje kilku sponsorów, zamiast azjatyckiej kobiety jest małpa z szablami na przykład. Drugie Elegy ma biało-czarne malowanie z dodatkiem sponsorów Yokohama, Carsonic, Advan. Sprawdziłem cały internet, lecz nic ciekawego nie znalazłem. Jest to autorska twórczość. 13. seria prób odblokowuje się po zdobyciu 200 000 reputacji. Naszym zadaniem jest ukończenie okrążenia Primo, Cadrono i Fortune. Primo posiada szeroką karoserię, niestandardowe światła tylne, poprowadzoną flagę przez drzwi i przedni błotnik i ciemne, przezroczyste tribale. Malowanie jest własną twórczością, nic nie znalazłem w internecie. Ciekawostka, pierwotnie występował w tym wyzwaniu Emperor, który aktualnie jest z drugiej serii prób. Wszystko to wiem dzięki filmikowi Hello My Name. Cadrona ma przyjemne malowanie, fioletowy, który delikatnie zmienia się na kolor biały. Wyróżniającym się sponsorem tutaj jest Opera Performance, która nakierowała mnie na jakie malowanie twórca mógł czerpać inspirację. Myślałem, że to będzie Nissan 350Z z pakietem tuningowym Opera Performance z Gran Turismo 4, lecz to był zły trop. To samo z Hondą S2000. To nie to malowanie. Spędziłem jeszcze chwilę czasu przeglądając internet, lecz nic nie znalazłem. Wydawało mi się, że jest to inspiracja projektem z prawdziwego życia, ale najwyraźniej autor stworzył własne malowanie. Ta sama sytuacja jest w Fortune. Interesujące malowanie, fajnie dobrany pakiet stylistyczny, lecz nic nie znalazłem w internecie. Własna twórczość. W tej serii prób zmierzymy się z wyzwaniami jeżdżąc jednym autem, Banshee. Pierwsze wyzwanie to próba prędkości na czas. Wykonujemy ją Banshee z charakterystycznym malowaniem. Pierwsze moje skojarzenie to malowanie korwety C5 z Gran Turismo 3. Trop jest dobry, lecz to nie jest C5, a C6. Chwilę mi zajęło znalezienie źródła tego malowania. Jest to malowanie C6.R wyścigowej wersji C6. Podobieństwo jest ogromne. Dach jest czarny z charakterystycznym pociągnięciem do przedniego zderzaka. Tył auta jest czarny. W następnym Banshee malowanie jest raczej autorskie, gdyż nie znalazłem nic w internecie podobnego do tego malowania. Trzecie i z kolei ostatnie Banshee w tej serii prób jest bardzo ciekawe. Myślę, że kto grał w Gran Turismo 3 skojarzy momentalnie to malowanie i kształt auta. Jest on wzorowany na Panozie Esperante GTR-1, które startowało w Le Mans w 1997 roku. Największą różnicą pomiędzy malowaniem na NFS-a a z prawdziwego życia to czerwony prostokąt poprowadzany na masce auta. Z mniejszych różnic to inni sponsorzy i numer auta. Dużo nie zajmę Wam czasu w tej serii prób, gdyż każde malowanie tutaj występuje w Underground 1. Zacznijmy od pierwszego wyzwania. Prowadzimy kadronę, która nawiązuje do Hondy Integra Type R DC2, którą prowadzimy w prologu Underground 1. Ciekawostka, malowanie to występuje na jeden z obrazków ładowania. W kolejnym wyzwaniu poprowadzimy przez chwilę Uranusa. Przez chwilę, ponieważ jest to drag, jedyny drag w serii prób. Jest to też unikalna trasa, ponieważ nie możemy rozegrać tego dragu z graczami. Uranus jest wzorowany na Mitsubishi Eclipse Melissy. W ostatnim wyzwaniu pościgamy się Elegy. Malowanie to East Siders, należące do gangu Ediego. Budowa auta jest kopią Nissana Skyline R34. W 16 serii prób zmierzymy się z Cadroną, Kurumu i Fortune. Cadrona nawiązuje do Forda Mustanga Fox Body we współpracy z Saleniem. Nawiązanie to szczególnie widać w tym malowaniu. Kolor jest może inny, ale same naklejki są podobne do siebie. Szczególnie tył auta. Tak samo jak przy Salenie, Cadrona ma cały tył w białym kolorze. Tutaj mamy dość intrygujące malowanie. Szczerze, zatrzymałem się na tym malowaniu chwilę. Myślałem, że to BMW G30 M5 w jakimś malowaniu szwedzkim.
A więc szukałem genezę tego malowania i nagle znalazłem dość podobne auto w Google Grafice. Tylko to nie jest G30 AM5 F90. Skoro już znałem poprawną generację serii 5, szybko znalazłem, na czym to malowanie było wzorowane. Okazało się, że to malowanie Tylera z Need for Speed Payback. Niestety Payback mnie nie zainteresował i nie zagrałem w tego Need for Speeda. Widzicie, gdybym chociaż raz w niego zagrał, to bym szybko znalazł genezę tego malowania. Ostatnie auto to Fortune, które kształtem i malowaniem nawiązuje mocno do Nissana 180 SX Type X. Siedemnasta seria prób jest dość ciężka ze względu na tryb wyścigu Drift Ratio. Poprowadzimy tutaj ZR-ką, Buffalo i Futo. Zacznijmy od ZR-ki, a konkretnie na Mazdzie Miacie, ponieważ możemy ZR-kę przerobić na ten samochód. Malowanie jest autorskie, nic nie znalazłem w internecie. Z kolei Futo wzorowane jest na jednym malowaniu z prawdziwego życia. Oczywiście sponsorzy różnią się, ale ogólny design malowania nie. Na jednym i drugim mamy charakterystyczne niebieskie tribale, złotych sponsorów i maskę zrobioną z włókna węglowego. Felgi też są mniej więcej podobne. Buffalo jest bardzo ciekawe. To jest prawie to samo Buffalo, co mieliśmy w serii prób Point Challenge Set 1. Różnice są w malowaniu i nałożonych na autach sponsorach. Buffalo w tym wyzwaniu ma normalne szyby, gdzie w Point Challenge Set 1 ma przyciemnione. Kolejna seria wyzwań nazywa się... Puszczę wam slajdy tych malowań zastosowanych na autach, gdyż nic ciekawego nie znalazłem w internecie. W 19 serii wyzwań znalazłem co nieco ciekawego na temat malowań zastosowanych tutaj. Pierwsze na ogień idzie Futo z malowaniem bardzo przypominającym typowe malowanie Toyoty Levin E86 Coupe. Levin a Trueno różnią się kształtem lamp przednich. Trueno posiada lampy podnoszone, tzw. pop-upy, z kolei Levin ma zwyczajne, standardowe lampy. Kolejnym samochodem jest Kalahari z malowaniem UPS. UPS to firma kurierska działająca w Stanach Zjednoczonych. Na Reddicie znalazłem ciekawostkę na temat pojazdów UPS. Podwozie zostało skonstruowane przez Forda, z kolei karoseria jest to ich własna konstrukcja stworzona przez UPS. Tył jest podobny do innych pojazdów kurierskich, gdyż możemy ułożyć paczki na wiele sposobów. Co ciekawe, maska pojazdu jest to ich własny styl twórczy i gdy któryś pojazd kurierski będzie zbliżał się do tzw. emerytury, nie sprzedają go, a recyklingują. Ostatnim autem na tej liście jest Euros, o którym co nieco znalazłem w internecie. Samo malowanie i szeroka karoseria jest nawiązaniem do firmy tuningowej w Japonii, która nazywa się Revolve SA. Spójrzcie, to jest ich projekt. Bardzo podobny, co? Największa różnica pomiędzy wersją NFSA a z prawdziwego życia to halogeny i inny spoiler. Kolejna seria prób jest dla miłośników jednej z najlepszych części Need for Speedów, Most Wanted. W tej serii prób wypróbujemy Lexusa Taza, Supervica i Corvette C6 Webstera. Bardzo unikatową rzeczą jest tutaj naklejka Need for Speed San Andreas w stylu Most Wanted na szybie czołowej. Normalnie nie mamy dostępu do tej naklejki. Tak samo jak utwór, który gra podczas tej próby. Nie występuje on normalnie na serwerze, jedynie podczas tej próby. Dwudziesta pierwsza seria prób składa się z Uranusa, Kometa i Chestera. Uranus wzorowany jest na Mazdzie. No właśnie, na jakiej Mazdzie? Po lewej stronie bagażnika możemy ujrzeć napis Autobags. Autobags to sprzedawca detaliczny części samochodowych założony w Japonii. Sklepy Autobags możemy znaleźć w Azji, aczkolwiek niektóre sklepy można też spotkać we Francji. Co ciekawe, w 2001 roku Autobags kupiło koncept auta pierwotnie stworzonego przez Tommy Kaire. Nazywał się Autobags ASL, jego torową wersję można było spotkać w Gran Turismo 4, 5 i 6.
Kolejnym autem jest Comet, wzorujący się na malowaniu Porsche Pink Pig. Geneza tego malowania sięga lat 70., a dokładnie do Porsche 917-20. To właśnie na tym aucie zaprojektowano to malowanie. Malowanie było w formie żartu, aczkolwiek zostało ono zapamiętane w motorsporcie. Pomimo przegrania słynnego wyścigu 24-godzinnego Le Mans w 1971 roku, na tym malowaniu widzimy linię cięcia dla rzeźnika, Hals, po niemiecku znaczy szyja, Hirn, mózg itd. Po dziś dzień Porsche nie daje zapomnieć o tym malowaniu, umożliwiając kupienie pokrowca na samochód. Ostatnim pojazdem tej serii prób jest Jester. Jeśli chodzi o niego, to nie znalazłem niczego ciekawego o nim. Jest to autorskie malowanie, które ostatnio się zmieniło, a mianowicie po balansie aut klasy B i A. Stary projekt posiadał zamontowane neony pod autem. W kolejnym challenge'u zmierzymy się z Fortunem, gdyż po ukończeniu tej serii prób odblokujemy zablokowaną zawartość. Pierwsze i drugie malowanie mogliście już wcześniej widzieć na serwerze. Te malowania znajdziemy na forum serwera, a dokładnie na poście informującym o aktualizacji Fortune. Malowania te zostały stworzone przez Heizem, nie wiem jak twój nick wymówić. Z kolei trzecia fortunka wzorowana jest na Nissanie Seal 80, połączenie Sylvii i 180 SX. W 23 challenge'u przejedziemy się Bulletem i Sabre. Bullet wzorowany jest na malowaniu Martini, z kolei Sabre kipi patriotyzmem, hamburgerami, orłami, totalna murika. Najbliższe podobne malowanie znalazłem w BeamNG. Ciekawy post znalazłem na VK. To jest taki odpowiednik Facebooka w Rosji, gdzie jest pokazane te Sabre. Dwa następne serie prób były ograniczone czasowo. Chodzi mi o święta 2020 i 2021. Była dostępna przez określony czas seria prób. Najpierw pokażę Wam serię z 2020. Teraz 21. Oprócz świąt również na Halloween dostaliśmy serię prób, mianowicie w 2020 i 2025. Pierwszy pojazd tej serii prób nawiązuje do najtrudniejszego wyzwania na serwerze, mianowicie Fortune i okrążenie na torze. Dobrze, dotarliśmy do samego końca tego filmu. Mam nadzieję, że taki format filmu Wam się bardzo spodoba, gdyż mam chrapkę na stworzenie więcej takich filmów. Napiszcie, które malowanie Was zaskoczyło, o którym już wiedzieliście więcej, czy też co nowego dowiedzieliście się dzięki temu filmowi. Ja się z Wami żegnam, przypominam o zostawieniu polubienia, jeśli Wam się filmik spodobał i widzimy się w kolejnym filmie bądź odcinku. Plus
Niedługo wystartuję też z streamami z Need for Speed San Andreas, na których chciałbym wykonać wszystkie serie prób. Od samego początku aż do końca. Wszystkie serie prób chciałbym przejść na streamie, więc czekajcie na takie streamy. Siemaneczko.